Cześć, witam Was w 142 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, czy co tam sobie pijecie. Będzie dłuższy vlog, najnowszy, w sumie z poniedziałku, tak, z poniedziałku, czyli no niespełna tydzień ma. I będzie o wymianie blatów. Takiego materiału Wam jeszcze nie wrzucałem, nie pokazywałem, z tego co pamiętam. O co chodzi dokładnie? Pani sobie zażyczyła wymienić blaty w kuchni. Miała ciemniejszy, chciała na jaśniejszy i w sumie one były już docięte. Miałem tylko wyciąć otwory na zlewozmywak i na płytę ceramiczną, stare zdemontować, nowe zamontować i te urządzenia z powrotem zamontować. No, wydaje się prosta, banalna sprawa, no niestety, jak to w życiu bywa, i tutaj były niespodzianki. Jakie, nie będę Wam mówił, obejrzycie, ale pokażę Wam właśnie w tym vlogu dzisiaj od demontażu wszystkiego na początek do montażu na gotowo tego nowego blatu z wycinaniem. Także jest, oczywiście to będzie skrócone, bo takiej surówki nie wrzucę, bo by parę godzin trwało, bo w sumie parę godzin tam u pani siedziałem, ale ogółem powiem Wam, pani, która mi to zleciła, no była zadowolona, ja w sumie też. Tam jeden mankament szkopuł był, z jednej strony blat był, odpryski były dość duże, na przycięciu odpryski były dość duże i musiałem to jakoś zamaskować. No, czyli no, grubiej dać tam silikonu przy wykończeniu, żeby to, chociaż tam pani mówiła, że jakieś urządzenie stoi, tego nie będzie widać, no ale to tak wzrokowo mnie też raziło, dlatego tam postarałem się to zamaskować. Jak to wyszło, zobaczycie. Także serdecznie Was zapraszam, zarezerwujcie sobie trochę więcej czasu dzisiaj, bo materiał jest dłuższy, ale myślę, że warty obejrzenia. Tego jeszcze u mnie na kanale nie było. Także taka nowość. I cóż, dzięki za wszystkie oczywiście subskrypcje, komentarze. No i cóż, zapraszam za tydzień po kolejną dawkę materiałów z pola walki, na której uczestniczę. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć, moi drodzy, dzisiaj jedziemy na dość ciekawą pracę, powiem Wam, i przyznam Wam się, że mam taką wielką nadzieję, że tutaj Pani pozwoli mi nagrywać, a konkretnie jadę na wymianę blatów kuchennych, czyli demontaż starych, znaczy no, trzeba zdemontować płytę ceramiczną, zlewozmywak, zdemontować stare blaty, no, potem zamontować nowy blat, wyciąć otwory, z powrotem zamontować płytę, zlewozmywak, no i te blaty zmontować nowe. Także no, tego na pewno nie nagrywałem i no, zależy mi, kurczę, żeby mógł nagrać to Wam i pokazać, bo no, jak się wydaje, może być dość ciekawa praca i fajna. Taka też niecodzienna, bo to mi się bardzo rzadko zdarza. Zdarza mi się tam, inaczej. Zdarzało mi się parę razy to już robić w mojej, że tak powiem, karierze zawodowej, ale jest to no, bardzo rzadkie, no bo blatów się nie wymienia codziennie. No zobaczymy, no jak się uda nagrać, będzie super i na pewno Wam to w najbliższym czasie pokażę. No, tam jest no w sumie same montaż blatów, bo ja tam byłem oglądać jeszcze przed świętami. Tam są dwa proste blaty, jeden jest długi, krótszy.
bo ja tam jakby jakieś były docinki, skosy, takie, to już tego nie robił, bo po prostu nie mam specjalistycznych narzędzi do tego, ale takie proste wymiany jak najbardziej. Także no, zobaczymy, jak się uda nagrać, to nagram i oczywiście Wam pokażę. Także co, jedziemy i do zobaczenia jak zawsze na miejscu. No i tutaj pole walki dzisiejszej. Zaczynam oczywiście od zakręcenia zaworów, bo muszę zdemontować i baterię, i zlew, i wszystko, co jest na tych starych blatach. No ale zacznę od rozkręcenia wężyków. Tutaj jak widzicie też są na przedłużkach, także demontaż jest stosunkowo prosty. Jeden mamy, teraz drugi. No i mamy wężyki rozłączone. Teraz będę tutaj baterię na razie zostawiam. Muszę wykręcić uchwyty od zlewozmywaka. No powiem Wam, jak dużo robiłem, tak pierwszy raz spotkałem się z takimi, że to na malutki imbusik, no powinien być długi, cienki imbus, niestety nie miałem, musiałem sobie radzić tym, co miałem, czyli kombinerki i malutki imbusik, no rozwiązanie ikeowskie, ale powiem Wam, że zazwyczaj jest na zwykły śrubokręt, tutaj akurat było na taki imbusik uchwyty dociągane, także no ja się przynajmniej pierwszy raz z takim czymś spotkałem, no ale dałem sobie z tym oczywiście radę, czyli te uchwyty pozwalniałem, poprzestawiałem, także potem móc zdemontować zlew. No ale teraz wracam do baterii, czyli od spodu muszę wykręcić tą śrubę mocującą uchwyty. I tutaj do baterii właśnie bardzo się sprawdzają te klucze, ja je nazywam lufowe, czyli przedłużone. Także śruba wchodzi w klucz, dopasowujemy do nakrętki. Klucz z grzechotką łamany i zawsze jest no, dostęp, można ustawić ten klucz i fajnie się wykręca baterię nawet w najbardziej ciasnych, mało dostępnych miejscach. I tutaj jak już kluczem poluzuję tą nakrętkę, to palcem spokojnie można odkręcić, chociaż nie zawsze tak jest, bo jak jest śruba przerdzewiała, to często po prostu przy odkręcaniu się ukręca cała śruba. No i tutaj podkładki ściągamy ten półksiężyc i w sumie baterię mamy zdemontowaną, wystarczy ją teraz od góry wyciągnąć i odkładamy ją na bok, będziemy montować ją do nowego już blatu. Tutaj na jakąś ściereczkę, żeby czy tam podłogi, czy tego kranu nie porysować. I teraz tak, zlew. Tam mamy na dole pozwalniane te zaczepy, ale w koło jest jeszcze silikon. No tutaj zlew oczywiście będziemy też montować potem do nowego blatu, także musimy go wyciąć, wydobyć, nie uszkadzając. Zlew jest z konglomeratu, z tego co chyba dobrze to nazwałem. Jak widzicie, tutaj też nie do końca ten silikon był gdzieś tam głębiej, bo jak widzicie taki brud spod zlewu wychodzi. Czyli ktoś dobrze nie obsilikonował i woda, wilgoć, brud się pod spód, pod ten zlew dostawały, ale płyta była dobrze zabezpieczona, także tam nic nie puchło.
Także tutaj miejscami tego silikonu było dość grubo, dość mocno, a miejscami nie było go wcale. No ale trzeba w koło ładnie nożykiem wyciąć, żeby ten zlew móc wydobyć. No i teraz już jak on puścił, to go po prostu wyciągamy jeszcze. Zapomniałem go tam odpływ syfon rozłączyć. Tutaj jest też syfon bardzo prosty w rozłączeniu. Wystarczy wysunąć jeden element i syfon mamy cały rozłączony. W przypadku innych syfonów po prostu odkręcamy od sitka. No i zlew mamy wydobyty, czyli go odkładamy też na bok, tutaj też na szmatkę z boku. I teraz następne. Teraz płyta grzewcza ceramiczna. Tutaj akurat nie było problemu, była tylko wsadzona. No jedyny problem, no trzeba oczywiście rozłączyć od sieci. Tutaj oczywiście też podłożę, bo muszę ją do góry, że tak powiem, nogami położyć i rozłączyć przewód elektryczny. Tylko najpierw oczywiście trzeba wyłączyć bezpieczniki. Jest jeden główny bezpiecznik, trzyfazowy, opuszczamy na dół, tam jeszcze potem sprawdzam, czy nie ma napięcia. No i jak nie ma, możemy to spokojnie wszystko rozebrać. Czyli wypinamy te wszystkie przewody. Płytę mamy rozłączoną, można odstawić też na bok. No teraz trzeba powycinać ten stary silikon między ścianą a blatem, żeby potem to wszystko wyciągnąć. Potem tam oczywiście będziemy nowy silikon dawać, ale tutaj trzeba wyciąć, żeby móc wydobyć, bo to blat wchodził pod płytki. No i teraz oczywiście jeszcze śruby od spodu, także troszkę tutaj, jak widzicie, dubaniny jest. Trzeba poznajdować wszystkie wkręty, śruby, które przytrzymują ten blat i po prostu powykręcać wszystko. No, tych śrub ja tutaj poskracałem, ale tych śrub trochę tutaj było. Niektóre na wierzchu, niektóre poukrywane. No, trzeba było wszystkie, bo chociażby jedna została, to już by problem był. Tutaj, jak widzicie, już jeden blat ściągnąłem. Ten boczny, teraz ten długi to jest z dwóch elementów, no ale też oczywiście trzeba wszystko od spodu porozkręcać. Tutaj właśnie ta krótsza część przy oknie, też nie będzie tak łatwo, ale to za chwilę, bo najpierw będę chciał zdemontować tą dłuższą część blatu. Tutaj też oczywiście szukam wszystkich śrub, wszystkich łączeń, mocowań. Jeszcze zostało najlepsze, bo muszę zdemontować też zmywarkę, bo od spodu tam
jak się okazało, były oklejone, był silikon, także musiałem wysunąć, wymontować z tej zabudowy całą zmywarkę i tam jeszcze pod zmywarką od spodu. No i tu jeszcze tych śrub było trochę, także takie odkrywcze wszystko było, tak widzicie tutaj, nie żałowali tych wkrętów. Tutaj z boku zmywarka, przeważnie wszystkie zmywarki właśnie z boku też są przykręcane, żeby się po prostu nie wysuwały, no i też do blatu są przytwierdzane. Jak mamy wszystko wykręcone, wysuwamy całą zmywarkę. Tam jeszcze wcześniej oczywiście troszeczkę nóżki opuściłem, bo była dociśnięta do blatu. I tutaj nie odłączałem ją od wody czy od kanalizacji. Węża na tyle było, że się tam zmieściłem w tą szparę, że wystarczyło ją kawałeczek wysunąć. No i tu widzicie, jest ta folia i jeszcze od spodu tutaj próbowałem śrubokrętem podważyć, nie ruszało za bardzo, także tu musiałem, na górze silikonu nie było, ale tutaj był i tu musiałem wyciąć. No i z drugiej strony. I teraz, jak widzicie, cały blat się wysunął. No i ten główny, najdłuższy blat mamy zdemontowany, jeszcze został ten króciutki odcinek. No i tu, żeby nie było lekko, łatwo i przyjemnie, mocowany był przy samej ścianie, tam w kącie w szafce, czyli musiałem tą obrotową półkę całą zdemontować, wystawić, żeby się dostać do wkrętów właśnie pod blat. Wystarczy na górze odkręcić, to wszystko odchodzi. Jest to generalnie było dość ciężkie i niewygodne, ale tutaj trzeba było sposobem to unieść do góry, wykręcić i po prostu wyciągnąć to z tej szafki. No i odstawiamy to na bok. Teraz, jak widzicie, muszę wejść do szafki tam w głąb i tutaj w samym rogu z jednej i z drugiej strony jeszcze ten blat był przykręcony właśnie. Oczywiście śrubki zabieramy, bo później je wykorzystamy do mocowania nowego blatu. No i teraz, jak widzicie, spokojnie można było ściągnąć ten blat. Także mamy blaty zdemontowane. Teraz jeszcze wyciąć pozostałości z tego starego silikonu. Potem oczywiście to jeszcze dokładniej zrobię przed silikonowaniem, ale te najgrubsze właśnie to wszystko trzeba wyczyścić, usunąć, bo później będzie nam przeszkadzało w wkładaniu nowego silikonu.
Też trochę dubaniny, powiem wam, było trochę zabawy, także tutaj to generalnie skróciłem, bo tutaj trochę przy tym posiedziałem. No ale trzeba w miarę dokładnie to wszystko powycinać, wyczyścić, żeby potem nie było podczas likonowania ogródek. I tutaj wziąłem się na sposób, bo blaty już były gotowe, przycięte na długość i otwory, żeby idealnie pasowały, tak jak przy starym blacie, to położyłem po prostu na nowy blat stary blat. Tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby idealnie wszystko równo przyłożyć. Ten krótszy element do krótszego, dłuższy do dłuższego. I wtedy mogłem sobie odrysować otwory właśnie na zlewozmywak i płytę ceramiczną. Oczywiście trzeba to ostrożnie robić, żeby nie uszkodzić tego nowego blatu. Jak widzicie, tutaj długość, wszystko jest idealnie dopasowane i kładę stary blat na nowy i mam gotowy, że tak powiem, szablon do odrysowania pod wycinanie otworów na te właśnie zlewozmywak i płytę. No i kran oczywiście. Tylko trzeba dokładnie wszystko równiutko ułożyć, żeby idealnie było spasowane. I teraz odrysowuję miejsce cięcia, tylko tutaj też troszeczkę inaczej robię niż zazwyczaj się robi. Zaraz powiem wam, o co tutaj chodzi, jak ja to sobie wymyśliłem. Także tu jedno odrysowałem, teraz miejsce na zlewozmywak. No i to będzie odpad. I tu będą dwa odpady generalnie. No i jeszcze na środku punkt do wywiercenia pod baterię. Teraz tak, to jak mam odrysowane, odstawiam to na bok i żeby mi zbytnio płyty nie poszarpało, bo żeby nie było odprysków, miejsca te właśnie odrysowane okleję taśmą na środku. Tam generalnie, powiem wam, te odrysowanie, te linie było przez tą taśmę widać, tylko tak niezbyt wyraźnie, że tak powiem, i dlatego położyłem blaty jeszcze raz i na tej taśmie odrysowałem ponownie. Wtedy zaznaczyłem sobie te linie, gdzie taśmę przykleić, a teraz na tej taśmie odrysuję linię, gdzie ciąć. Wiem, że mają różni ludzie różne sposoby, różne rozwiązania. No ja akurat mam takie, które mi się sprawdza i to, że robi ktoś inaczej, nie znaczy, że ja też muszę tak robić. Każdy ma swój sposób i jeśli działa, to jest dobrze. No i tutaj na tej taśmie ponownie odrysowuję linię i teraz mam wyraźną linię miejsca, gdzie mam ciąć. Teraz mogę, już właśnie pościągałem, tu jeszcze tylko przetnę taśmę, bo jak wiecie, tutaj jest łączony blat. Do cięcia płyty ważny jest dobry brzeszczot, nie te najtańsze, no i dedykowany, powiedzmy, do płyt wiórowych czy do drewna. No i tutaj najlepiej nowy brzeszczot, nie tępy. No i teraz możemy wycinać.
Jak widzicie, tutaj linię wyraźnie teraz widać a taśma jest dlatego właśnie, żeby nie było odprysków lub żeby po prostu zminimalizować te odpryski. I tutaj trochę ścinam rogi, potem to po prostu wyrównam. No, za chwilę zobaczycie. Tutaj tak po skosie, tak żeby jednym cięciem całą tą niepotrzebną część odciąć. No i to mamy wycięte i teraz te łuki, gdzie zakręcałem, czyli tutaj po linii prostej do równego kąta docinam. Na drugiej płycie pokażę Wam inną metodę, która też jest dobra, jeśli chodzi o cięcie. Tutaj jednym cięciem wycięłem cały ten fragment i potem te rogi właśnie wyrównywałem. Można tak, a można też inaczej, to zaraz Wam pokażę. No i jedną część mamy wyciętą, teraz mogę zdjąć taśmę i zobaczcie, że odprysków praktycznie nie ma, jest ładne, równe cięcie. Jeśli jakiś tam gdzieś malutki odprysk pokazał, to i tak będzie schowany pod płytą czy tam pod zlewem. No i to kładziemy na razie tak na sucho, że tak powiem. I możemy ciąć kolejny element. I tutaj na tym kawałku Wam pokażę troszkę inną metodę cięcia. Czyli jeden róg po łuku będę zakręcał tak jak w poprzedniej. A tutaj dojeżdżam do końca i zaczynam z drugiej strony i w linii prostej dochodzę do cięcia. Także tylko jeden róg pozostanie do wyrównania. Można tak, można i tak. I tutaj tak, tam dwa rogi wyrównywałem, tutaj tylko jeden róg wyrównuję. No i tutaj też już taśmę możemy ściągnąć. I zostanie nam jeszcze wycięcie otworu pod zlewozmywak, no i oczywiście pod baterię. I tutaj w czterech rogach nawiercam otwory, żeby po prostu przełożyć brzeszczot. Tylko tu należy pamiętać, żeby otwory robić przed liniami, nie na liniach czy za liniami, żeby potem te otwory nie wychodziły gdzieś za rand zlewozmywaka. Teraz jak mamy cztery te otwory, to tniemy od otworu do otworu. Co ważne jest to, żeby się nie śpieszyć, trzymać się linii i no pewnie tą wyżynarkę. No i zostały nam jeszcze dwa cięcia i będziemy mieli otwór wycięty.
No i tutaj brzeszczot mi szczelił, no ale brzeszczoty zawsze mam w zapasie. Nie wiem czemu, powiem wam, po prostu pękł brzeszczot, kawałek został w płycie, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Szybka wymiana brzeszczotu. No i tutaj on nie był aż taki długi, że mogłem go gdzieś złapać, bo został w płycie, czyli przy cięciu brzeszczot wyciągnął, nowy brzeszczot wyciągnął ten kawałek starego, czyli go odkładamy na bok i jedziemy dalej. No i tutaj widzicie, jak już docięłem, jeszcze jeden róg został. To tutaj podkładam płytę, żeby tam mi się gdzieś nie wyłamało. I docinam ostatnią część. No i tutaj do otworu jednego nie dojechałem, tam leciutko dociąć, nic na siłę nie robić. I teraz cały ten środek wybijamy, wysuwamy. Mamy otwór pod zlewozmywak wycięty. Oczywiście taśmę usuwamy. I pozostanie nam jeszcze zrobić otwór pod baterię. No ale to już będziemy robić oczywiście otwornicą. Jak widzicie, nie trzeba mieć super profesjonalnych narzędzi, żeby coś dobrze zrobić. Oczywiście im lepsze narzędzia, tym lepsza praca, jak to się mówi, ale zwykłymi narzędziami też można dobrze coś zrobić. No tutaj przygotowałem odpowiedniego rozmiaru otwornicę, bo tutaj należy pamiętać, żeby nie zrobić za dużego, bo po prostu bateria będzie nam do blatu wpadała. Musi być odpowiednia średnica, żeby robić ten otwór, bo tutaj się jakby jest za mały, to pół biedy, ale jak za duży, to już nic z tym nie zrobimy. No i robimy otwór pod baterię. I tutaj gdzieś tak do połowy od góry nawiercam, a potem z drugiej strony, a to tylko dlatego, żeby potem jak będzie ta koronka, otwornica wychodziła, no żeby spodu nie wyszarpało. Tak jest z każdej strony równe cięcie. No i otwór mamy zrobiony. I teraz wnosimy drugą część już gotową. Już ją ułożymy tak w docelowym miejscu, tak jak ma być. Teraz możemy przyłożyć tą krótszą część właśnie. No, tu przez chwilę myślałem, że jest źle docięta długość blatu,
ale wystarczyło leciutko puknąć i ładnie wskoczyło, także wszystko ładnie dopasowane. Jak widzicie, otwory są takie dokładnie jak były. No i teraz tą ostatnią część zakładamy. No i blaty w sumie możemy poprzykręcać, tylko tutaj wkręty patrzę, no żeby nie za długi dać, żeby nam gdzieś na wierzch nie wyszedł, no bo by to nie fajnie wyglądało, znaczy nie fajnie. I tutaj zaczynam właśnie od tej najgłębszej części szafki, gdzie się musiałem do szafki wczołgać, żeby przykręcić. No i przykręcamy mniej więcej w tych samych miejscach, co był przykręcony stary blat. Tutaj tak przyspieszone, no już nie będę Wam każdej śrubki pokazywał, którą przykręcałem. No i tutaj ten mały blat mamy praktycznie przykręcony. I tutaj, jak widzicie, odchodzi, no jest nierówno tutaj właśnie na rogach. Trzeba to jeden i drugi blat na samych rogach przykręcić, dociągnąć, żeby było to ładnie, równiutko. Jak widzicie, jak się przykręca, to ładnie to wszystko ściąga ze sobą. Czyli ten dłuższy kawałek, ten krótszy. Wtedy elegancko jest ładnie spasowany. Teraz możemy założyć tą nieszczęsną półkę obrotową, bo tam już w głębi przykręciliśmy, także możemy to zamontować, żeby nam się tam gdzieś pod nogami nie plątała. No powiem Wam, tak już mówiłem, dość ciężka była i się obracała jeszcze jak się ruszało, także strasznie niewygodna samemu do montażu. No i przykręcamy to z powrotem na swoje miejsce. Także to mamy zmontowane. Teraz jeszcze ten krótszy odcinek dokręcamy. No i tutaj dalsza część tego, gdzie zlewozmywak tego dłuższego. No i oczywiście trzeba z powrotem trzeba też zmywarkę zamontować tak jak była, czyli z powrotem podnieść ją, wypoziomować, ustawić i przytwierdzić. Także tutaj trzeba zrobić tak, żeby to wszystko w linii było, tak jak było pierwotnie. I to się na nóżkach wszystko ustawia, także
troszeczkę trzeba się pobawić, ale wszystko można zrobić. No i oczywiście z powrotem ją przytwierdzić do blatu i właśnie do bocznych szafek. No i tutaj już ręcznym śrubokrętem, żeby tam gdzieś nie uszkodzić. No ale płyta jest miękka, także śrubokrętem tutaj łatwo wchodzi. I dokręcamy z jednej i z drugiej strony i zmywarkę mamy, można powiedzieć, zamontowaną. No, teraz tą listwę osłonową, tam wcześniej ją, no oczywiście trzeba było wyciągnąć, zdemontować, żeby móc zmywarkę wyciągnąć. I teraz to wpasujemy, tak żeby, no inaczej tutaj zresztą by nie weszła, musi wszystko spasować się tak jak było. No i maskownicę mamy zamontowaną, możemy działać dalej. Teraz tutaj usuwam resztki, takie fuzelki z silikonów. Tak jak wspominałem, no musi być wszystko bardzo dokładnie wyczyszczone przed położeniem nowego silikonu. Obczyszczamy tak, żeby nie było tam żadnych pozostałości, no musi być idealnie czysto. Oklejam całość blatem, cały blat taśmą. Nie zawsze taśmy używam, ale czasami jak są właśnie takie powierzchnie, to taśmę używam, jest po prostu, mam pewność, że nie zapaskudzę ścian czy no, blatu. Lepiej troszkę dłużej się pobawić, ale mieć pewność, że będzie no, dobrze zrobione. Czyli taśmę przykręcam na górę i przyklejam na blat i na ścianę. I zostawiam taką minimalną przerwę właśnie na silikon. Także tu mamy przygotowane, ale najpierw jeszcze zacznę tutaj, zabezpieczę tą płytę, miejsce cięcia. Stara płyta, stary blat był białym silikonem zrobiony, ja tutaj zrobię silikonem bezbarwnym, ale no nieważne jaki kolor, najważniejsze jest to, żeby dobrze zabezpieczyć właśnie miejsce cięcia, tam gdzie jest goła płyta.
żeby jak się dostanie wilgoć, no żeby po prostu nie piło, nie puchło. Tam dobrze też przetrzeć z tego pyłu, z tych resztki trocin. No i nakładamy w koło silikon. No i teraz jak to lubi, ja to palcem i dobrze rozcieram ten silikon na całą tą właśnie miejsca tego cięcia. Niektórzy to szpatułkami robią, ja robię to po prostu palcem i wiem, że wtedy dobrze wetrę w każdy zakamarek, że tak powiem. No tutaj tylko należy pamiętać, żeby to dobrze i dokładnie wetrzeć, żeby nie pozostało gdzieś niezabezpieczone. Szczególnie tam, gdzie jest styczność, może być styczność z wodą, z wilgocią. No i teraz tu, gdzie będzie płyta grzewcza, płyta ceramiczna, dokładnie to samo robimy. I też dokładnie koło cieramy. No tutaj też trzeba dokładnie, bo płyta leży swobodnie na blacie. Czasami coś wykipi, coś poleci, także też należy dobrze zabezpieczyć te miejsca, gdzie było wycinane. No i teraz możemy obsylikonować właśnie te łączenia blatów ze ścianą, z płytkami. Czyli nakładam silikon. Tutaj akurat biały sobie pani zażyczyła. Przed równaniem zwilżam. Ja używam specjalnego środka właśnie do formowania silikonu. Powiem Wam, że się sprawdza, jest dobry, także i wydajny przede wszystkim. I teraz szpatułką zbieram nadmiar silikonu. No i jeden róg mamy, teraz ten dłuższy odcinek. Tutaj nakładam na całej długości silikon, a potem będę to wyrównywał
To jak widzicie właśnie ani baterii, ani nic jeszcze nie założyłem, po prostu jest wygodniej ten silikon formować, nakładać, jakby te sprzęty już były zamontowane. I tutaj akurat pierwszą warstwę ściągnąłem i dopiero będę zwilżał, ale to dlatego, że tutaj cieńsza warstwa niż pozostałe. Wcześniej w ogóle tam nie było silikonu, ale Pani mówi, żeby jakąś cieniusieńką warstwę tutaj między właśnie płytą a blatem zrobić, a tutaj już po całości zwilżam. Tutaj palcem zbieram, wygładzam już od razu na gotowo, bo tu ma być cieniusieńko. I teraz po całości zbieram nadmiar, formuję spoinę. No i teraz można już pozdejmować taśmy, potem jeszcze wyrównać, dopieścić, jeśli są jakieś niedociągnięcia. Tylko przy, no że tak powiem, tym dopieszczaniu też tu zwilżę, żeby po prostu nie zamazać płytek czy blatu. Bo tam, gdzie będzie woda, właśnie tam ten silikon nie będzie się czepiał. Można ładnie wszystko wyrównać. Trzeba też pamiętać, że jak już się trochę tego silikonu na palcu zbierze, to żeby wyczyścić palec, jak się już gładzi, bo potem to na boki się bardzo rozmazuje. No i tu mamy w sumie obsilikonowane, zrobione, możemy działać dalej. Teraz zaczniemy od płyty, czyli musimy ją z powrotem podłączyć. Oczywiście dobrze poskręcać, żeby nie było luzów. No ale tego to chyba już tłumaczyć nie muszę. Zresztą takie rzeczy powinna podłączać czy rozłączać osoba wykwalifikowana, niedomorosła. No i płytę mamy podłączoną, możemy ją założyć, położyć w sumie, bo tutaj nie ma jakiegoś wielkiego montażu tej płyty, po prostu się ją kładzie. Ona, tak widzicie, ma z boku blaszki, które jakiś tam opór stawiają i dociskają w tym otworze. Także płytę mamy założoną z powrotem. Można włączyć bezpieczniki i sprawdzić, czy tam wszystko dobrze podłączone, czy nie wybuchnie, czy korków nie wywali. Czyli włączamy bezpiecznik i sprawdzamy płytę, czy wszystko jest ok.
Jak widać działa. Teraz możemy się wziąć za montaż kranu baterii. I zakładamy tą stopkę pod baterię, która tam ma uszczelkę pod spodem. Przekładamy wężyki i będziemy przykręcać. Czyli uszczelka, podkładka, nakrętka i dociągamy to do blatu, tak żeby się nie ruszała. Też jak widzicie, najpierw sobie baterię montuję przed zlewem, żeby po prostu wygodniej było, no trzeba sobie ułatwiać pracę. I tam tyle, ile palcami dało rady dokręcić, to dokręciłem, resztę oczywiście dociągnę kluczem, żeby ta bateria była stabilna na tym blacie. Tutaj trzeba dociągnąć do oporu, no ale z wyczuciem, bo jak się przesadzi, to po prostu można uszkodzić też blat. No, można solidnie dokręcić, ale z wyczuciem. No i teraz z powrotem przykręcamy wężyki do tych przedłużek. Tutaj mamy ładnie zaznaczone, jak widzicie na wężyku, gdzie jest ciepła woda, na czerwona i gdzie jest zimna. Czyli też tutaj ręką i lekko potem kluczykiem dociągamy. Baterię mamy zamontowaną. Odkręciłem wodę już, ale jeszcze oczywiście nie puszczałem. No i teraz zlewozmywak. Lewozmywak sobie położę na blacie, wygodniej będzie, bo w koło najpierw muszę dać silikon. Tutaj też oczywiście bezbarwny silikon. I tutaj właśnie na tych rantach daję silikon, potem jak to położę, ciężar tego zlewozmywaka dociśnie, nadmiar silikonu wyjdzie poza rant i to się zbiera i wtedy jest też od razu ładnie uszczelniony. O, przyszedł kolega mnie odwiedzić, jak widzieliście. Dobra, teraz musimy to tak założyć, żeby nie upaćkać połowy blatu silikonem. Można powiedzieć, że zlewozmywak jest obsadzony. Teraz oczywiście zwilżam i będę zbierał nadmiar tego silikonu szpatułką. To od razu wyrównuję i w koło uszczelnia. Tutaj tą szpatułkę dociskam mocno do właśnie rantu zlewozmywaka i do blatu, także wychodzi idealnie gładziutka spoina, równa z rantem zlewozmywaka. Nadmiar jeszcze tam wciska pod zlewozmywak, także nie ma później jakichś tam przerw i luk. Także nawet jak woda poleci, się nie dostanie pod zlewozmywak. No i tak mniej więcej wygląda. Jeszcze nam pozostanie, tu jeszcze oczywiście palcem wygładzam, to już takie moje małe zboczenie, jeśli chodzi o silikon, że jeszcze dogładzam to, dopieszczam palce.
No i jeszcze pozostanie dokręcić ten zlew właśnie, te uchwyty założyć i dociągnąć, chociaż nie ma generalnie przy tych kamionkowych czy z tego konglomeratu, jak jest wklejony, to no, już powinno trzymać. Tu jeszcze oczywiście odpływ założyłem, no ale jak mówiłem, nie ma jakiejś tam konieczności te uchwyty dociągać, jak jest silikon. No ale dociągnąć, jeśli już są, no to się zakłada i się dociąga. Tutaj jeszcze odkręcam wodę, sprawdzę, czy jest wszystko szczelne. No i teraz właśnie te uchwyty z powrotem na płytę i dociągnąć ten zlew do blatu, tak jak był pierwotnie. Tutaj jak widzicie właśnie takim małym imbusikiem, no tutaj sobie musiałem radzić jakoś, łapać imbusa kombinerkami i dokręcać. No takie rozwiązanie, nie miałem takiego długiego imbusa, także no, musiałem sobie radzić tym, co mam. Że podokręcałem wszystkie uchwyty. No i w sumie efekt końcowy jest taki, jak widać. I to wszystko. I jesteśmy po pracy. A jak widzieliście, no było trochę pracy, trochę rozkręcania, trochę rozbierania. Także no musiałem porozbierać tą płytę, zlew, kran, zmywarkę wysunąć. No było tej roboty od groma, ale no poradziliśmy sobie. Efekt końcowy, mam nadzieję, taki jak widać, jak się nagrał. Tam płyta, jeden blat był, nie wiem czy tam będzie widać, tam jeden blat był, no tak delikatnie rzecz ujmując, no docięty tak nie bardzo, poszarpany był, nierówny, ten krótszy pod oknem, nie wiem czy widzieliście. Także no musiałem tam pokombinować, żeby to jakoś zakryć. No tam grubiej dałem tym akrylem, silikonem, żeby to jakoś tam wyrównać, zniwelować. Także no powiem wam, dawno już tyle czasu nie robiłem przy blacie, ale no w sumie cały ten blat z 3 części się składał. No i jeszcze był wsuwany pod płytki i pod meble, także no było troszeczkę roboty. To takie typowe meble ikeowskie. Nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę, nawet zlewozmywak i kran był ikeowski. No także no, pani zadowolona, ja też. No i mam nadzieję, że wam się fajnie też oglądało to, co robiłem akurat dzisiaj. Znaczy no dzisiaj oglądacie. Także to tyle, dzięki, no i do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!